Masz dość budowania brzydkich domków w Minecraft? Chcesz zbudować coś, co naprawdę przykuje uwagę wszystkich? Specjalnie dla was stworzyłem moją aplikację Mindbuilds, w której znajdziecie zarówno stare, jak i nowe projekty z mojego kanału. Macie tam wszystko: zdjęcia, poradniki wideo, wymiary oraz listę materiałów do odznaczania. Dodatkowo za oglądanie reklam możecie zdobywać walutę, za którą możecie odblokować wnętrza, schematy, a nawet pobrać cały świat z gotową budowlą, widzowie. I nie zapłacicie za to ani grosza. Czekają na was wyzwania, ligi tygodniowe, rankingi oraz blisko 80 osiągnięć do zdobycia, żeby udowodnić kumplowi, że jesteście lepsi. Nowe budowle pojawiają się co tydzień, więc skanuj QR kod, pobieraj apkę dostępną póki co wyłącznie na Androida, zostaw mi fajną ocenkę oraz komentarz w sklepie Play i jak zawsze miłego budowania. Dobra, nie wiem czy nagrałem jakąś wstawkę czy nie do tego co było, czy było coś na początku zanim się tu pojawiłem czy nie, także widzowie, witam was, chciałem wam pokazać moją aplikację, robiłem ją przez 2 miesiące i chcę wam pokazać jak z niej korzystać, gdzie zgłaszać pomysły, jak odblokowywać rzeczy, jakie nagrody możecie dostawać za korzystanie z tej aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Aplikację zrobiłem samemu, ja sam, tymi ręcyma. Także widzowie, aplikacja jest tylko na Androida, to na początek. Wchodzimy, wpisujemy Mindbuilds, wchodzimy, pierwsze macie PikeSlab, stworzone przeze mnie, wchodzicie tutaj, pobieracie sobie aplikację, oczywiście tu zostawiacie 5 gwiazdeczek, piszecie mi jakiś fajny komentarz, że super aplikacja i w ogóle aplikacja jest 100% za darmo i content w niej też odblokujecie 100% za darmo, nic za to nie zapłacicie, obiecuję wam. W każdym razie w chwili obecnej nic za to nie płacicie, jak będziecie chcieli płatny content, to go wam stworzę, nie ma problemu. Otwieramy aplikację. Widzowie, mnie już przekierowało do projektu, bo miałem ją otworzoną, także przejdźmy może do strony głównej. Widzu, na stronie głównej, jak widzisz, najnowszy film na kanale. Tutaj masz punkciki, akurat dobrze, kursor przechwytuje ekran na komputer, żeby wam pokazywać myszką, żeby łatwiej było i żebyście rozumieli co gdzie jest. Tutaj macie walutę, ile macie waluty. Na start za zalogowanie się za samo zarejestrowanie się dostajecie 300 punktów bonusu, 300 PX bonusu powitalnego. Dodatkowo codziennie zalogowanie się codziennie, jak widzicie u mnie tutaj mam 19 dni logowania z rzędu, to jest takie moje konto testowe. 19 dni logowania z rzędu, za każdy dzień otrzymujecie również nagrodę. 20 za pierwszy, 40 za drugi, 60 za trzeci, 80 za czwarty i 100 za piąty i każdy kolejny dzień. Czyli od 5 dnia dostajecie 100 PX tej waluty, za którą możecie odblokowywać rzeczy w aplikacji codziennie. Za samo zalogowanie się do aplikacji. Mamy tutaj różne rzeczy, tutaj macie powiadomienia oczywiście, tutaj możecie sobie zdobywać walutę, jak widzicie tu macie ile tej waluty jest, walutę zdobywacie poprzez oglądanie reklam, pokażę wam później jak to wygląda. Mamy tutaj sekcję nowe projekty, sekcję popularne projekty. Popularne projekty to są projekty, które w ciągu ostatnich, teraz nie pamiętam, miesiąca czy 2 tygodni zebrały największą liczbę wyświetleń w aplikacji, nie? No, także tutaj widzicie, mamy jakieś tam projekty, mamy również sekcję projekty samą w sobie i tu już jak widzicie macie kilka projektów dodanych, macie również taką zakładkę new, jeżeli jakiś projekt jest całkowicie nowy, czasem dodaję stare projekty, jak widzicie tutaj są również pododawane stare projekty i wtedy nie mają one tej zakładki new, ale tak sobie pomyślałem, że teraz jak będę dodawał za każdym razem jakiś stary projekt, to chcę, żebyście o nim wiedzieli, że się pojawił, że pojawia się nowy content w aplikacji i wtedy stwierdzam, że każdy domek po prostu, jaki będę teraz dodawał do aplikacji, będzie miał tą zakładkę new. Nieważne, czy to jest stary projekt, czy typowo nowy projekt, będę dodawał to jako nowy projekt, żeby każdy o tym wiedział. Tu możecie sobie wyszukiwać projekty po numerkach nawet, czyli jeżeli jakiś tam projekt jest 62 i sobie wypiszecie, to sobie go znajdziecie, chociaż akurat projektu 62 tutaj nie ma, bo takiego projektu chyba nie robiłem. Dobra, tutaj macie również filtry, czyli macie różne poziomy trudności, jak widzicie macie łatwy, średni, trudny, pro, styl budowli, fantasy, steampunk, startowy, nowoczesny, średniowieczny, rozmiar budowli, mały, średni, duży, ogromny, wersja Minecrafta, modyfikacje, czy jakieś były wykorzystane do budowania tego w myśl tego, czy potrzebna jest modyfikacja, żeby ten projekt zrobić, bo na przykład modyfikacja dodaje jakieś nowe bloki, nie? Typ budowli, czyli to dom startowy, willa, struktura, możecie pisać mi pomysły na to, a nawet zalecam, żebyście mi pisali, ale także najnowsze, najstarsze wyświetlenia, polubienia, wszystkie te filtry są dla was tutaj jak najbardziej dostępne. Oczywiście możecie polajkować jakiś projekt, możecie wejść w niego, no i tu wtedy widzicie wszystko, liczba wyświetleń, ile dni temu dodane, jaki mniej więcej jest czas budowy, jaki poziom trudności, tutaj akurat macie projekt 42,
macie tutaj filmik zrobiony, możecie sobie go od razu odpalić stąd i oglądać tak naprawdę tutaj w aplikacji, nie ma najmniejszego problemu. Macie wymiary takie ogólne, czyli ile szerokości, na ile wysokości, na ile głębokości. I teraz widzę, że tu mam... A nie, dobrze jest. 32 szerokość, czyli będzie tutaj 32... Muszę to zamienić. O, widzicie, znalazłem sobie błąd. Ale jak zgłaszać błędy też wam powiem. Tu możecie sobie podejrzeć oczywiście wymiary takie normalne. Macie listę. Checkboxem możecie sobie widzowie odznaczać, które materiały już zebraliście, a które jeszcze na was tutaj czekają. Możecie sobie odblokować wnętrze, jeżeli chcecie, możecie odblokować sobie schemat. Tak widzicie, tutaj akurat w przypadku takich typowo nowych projektów, czyli na przykład jak za tydzień pojawi się odcinek, to tutaj, żeby odblokować schemat, będzie 14 dni. Dlaczego? Ponieważ uważam, że osoby, które same oglądając film obejrzały go i ręcznie zbudowały, powinny mieć pierwszeństwo. Że nie tylko weszły do aplikacji i za punkty sobie odblokowały, nie? Także uważam, że te osoby powinny mieć pierwszeństwo i dlatego przez 14 dni nie możecie odblokowywać schematów ani światów do pobrania. Natomiast jeżeli chcecie, żebym udostępnił świat do pobrania, to wystarczy kliknąć poproś o udostępnienie. Kurde, pewnie jest tak, że ustawiłem, że nie można poprosić, dopóki jest to embargo, nie? No dobra, mniejsza, ale możecie poprosić i wtedy was zapiszę na listę oczekujących na to, że wiem, że jesteście zainteresowani tym światem i dzięki temu będę wiedział, które rzeczy w pierwszej kolejności dodawać. Także tutaj wszystko macie naprawdę zrobione i również, jeżeli się nie mylę, jeżeli kliknę to dostanę nagrodę. Tak, również dostajecie nagrodę za oznaczenie projektu jako ukończony. I jak widzicie, dostałem 50 PX i 50 expa. Teraz klikam sobie kontynuuj i w tym momencie zaktualizowało mi się. Po prostu coś ten transfer między ekranami nie działa za dobrze. I tak jak widzicie, po kliknięciu i odebraniu nagrody pojawia się, że następny projekt możemy ukończyć za godzinę czasu, czyli za te 90 minut. I dopiero po tych 90 minutach, jak ten licznik dobiegnie końca, możemy wejść w kolejny projekt i kliknąć, że... to akurat mam oznaczone jako ukończone. I kliknąć to może jakoś inną, czekaj, żeby pokazać wam, jak to wygląda. Czyli wejdę sobie tutaj. No i widzicie, i dopóki ten licznik nie upłynie z tamtej budowli, no to tu nie mogę odebrać kolejnej nagrody. Także radzę wam sobie klikać projekt jako ukończony, jak już zaczynacie budować, żeby móc później odbierać kolejne nagrody z tego tytułu. Także jeżeli chodzi o kartę projektu, to w zasadzie mamy omówione. O, widzicie, czyli dobrze mówiłem. Otworzyłem sobie jeszcze specjalnie inny projekt, czyli Iglo. I tam, jeżeli macie embargo, to nie możecie poprosić o udostępnienie. Nie powinno się to wtedy w ogóle wyświetlać, muszę to poprawić. Ale jeżeli już embargo minęło i chcecie na przykład, żebym udostępnił wnętrze, jak udekorować Iglo, to klikacie sobie poproś o udostępnienie, poproszono i ja widzę, ile osób, i też wy widzicie, ile osób poprosiło o to, żeby udostępnić wnętrze do tego i ja wiem, że tym jesteście zainteresowani i powinienem dodać tą zawartość i wtedy również, jak to klikniecie i ja wgram to wnętrze, to wy dostaniecie powiadomienie, że wgrałem wnętrze do tego projektu. Dalej mamy sekcję wyzwania i tu jak widzicie mamy wyzwania, które zostały już kończone. W momencie, kiedy pojawia się zupełnie nowa budowla, to znaczy nagrałem zupełnie nowy filmik, tak jak tutaj, czyli zbuduj, ten remake Village 42, to tutaj można było brać udział w wyzwaniu. I tutaj, tak jak widzicie, macie nagrodę. Za pierwsze miejsce 400 punktów, za drugie miejsce 200 tej waluty, za trzecie miejsce 100 tej waluty. A jakie jest zadanie? Macie po prostu zbudować ten budynek w jakimkolwiek chcecie miejscu, dodać jakieś swoje wnętrze i tak dalej. Zresztą tu zasady macie. Zbuduj budowlę samodzielnie w Minecraft. Dodaj 4 zdjęcia z gry, różne ujęcia, buduj ręcznie, bez gotowych map i schematów. I na rozwiązanie tego zadania macie 14 dni, czyli tyle, ile obowiązuje embargo. To znaczy, nie pobierzecie sobie schematu, tylko musicie typowo to ręcznie zbudować, zrobić screeny i wrzucić. I dlatego te osoby będą dostawały dodatkowo nagrodę, jeżeli sobie tam to pobudują. Tutaj jest oczywiście ranking osób i co najlepsze, wygrywa osoba, która najładniej coś zrobi. Czyli na przykład, jeżeli zbudujecie ten projekt i będziecie mieli super fajne wnętrze, albo zbudujecie go w jakimś super miejscu, to inni
inne osoby, w tym ja, w tym każdy inny, może wam tutaj głosować poprzez lajki, sami sobie nie zagłosujecie. Także i wasi koledzy mogą tu głosować na was poprzez lajki i wtedy wy dostajecie miejsce w rankingu. Im więcej lajków, tym wyższe miejsce w rankingu i pierwsze 3 osoby zgarniają po 100, tak jak tu jest napisane, 400 PX za pierwsze, 200 PX za drugie, 100 PX za trzecie, a jeżeli po prostu wzięliście udział, to dostajecie 20 PX tak po prostu za to, że wzięliście udział. 25 PX za to, że w ogóle wzięliście udział i że wam się chciało w ogóle to zbudować ręcznie, to za to dostajecie po prostu 25 PX. Oczywiście za każde ukończone dostajecie również, bo to też ma znaczenie, widzowie. To znaczy, miejsce w rankingu ma wpływ na tak zwane ligi tygodniowe. I teraz, czym są ligi tygodniowe, drogi widzu? Ligi tygodniowe to jest coś, co wymaga od was aktywności i to dużej aktywności. Ponieważ, dobra, może nie takiej dużej, ale wymaga aktywności, wymaga tego, żebyście coś robili. Jak widzicie, mamy 3 ligi tygodniowe. Mamy ligę XP, mamy ligę budowniczych i mamy ligę wyzwań. I teraz tak czym są te ligi? Jeżeli jesteście budowniczymi, tutaj to znaczy odklikujecie sobie, że macie ukończone budowle, to tutaj startujecie w tej lidze. I teraz osoby, które zajmą pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dostają 1000 PX, 600 PX i 300 PX, analogicznie. Plus dostają również inne nagrody, takie wizualne, tak jak widzicie tutaj podium jest. Exp to jest właśnie za liczbę zdobytych punktów doświadczenia w trakcie trwania tygodnia, bo ligi są tygodniowe, tak jak nazwa wskazuje, czyli tutaj widzicie koniec ligi będziecie mieli teraz w poniedziałek o 9, w poniedziałek o 8 i w poniedziałek o 9 tego samego dnia rozpocznie się nowa liga. I przez tydzień osoby, które zdobędą najwięcej expa, będą tutaj plasowały się w rankingu. Im więcej expa zdobędziecie, tym wyżej w rankingu będziecie. Tak samo w budowniczych. Im więcej budowli oznaczycie jako ukończonych, tym wyżej będziecie mieli ranking. I wyzwania, im więcej wyzwań wygracie, im więcej udziału w wyzwaniach będziecie brali, bo to jest za pierwsze miejsce dostajecie jakąś określoną liczbę punktów, za drugie określoną liczbę punktów w rankingu i tak dalej, i tak dalej. Za sam udział również dostajecie punkty, więc im więcej, im więcej wyzwań ukończycie, tym wyższą pozycję macie w rankingu. Dobrze, jeżeli chodzi o określone rzeczy, które możecie odblokować jeszcze na profilu, no to oczywiście trzeba mnie zasubskrybować, oczywista sprawa. Tutaj mamy również odblokowane schematy, czyli wszystkie odblokowane schematy, ukończone budowle, ukończone wyzwania, tutaj będą wam się zliczały. Macie też, drodzy widzowie, odznaki. Bo jeszcze nie skończyłem. Dobra, tak skaczę, bo jestem taki podekscytowany tym wszystkim. Boże święty. Dostajecie nagrody. Dostajecie nagrody w postaci podium. Podium jest za Ligę XP. Za Ligę XP dostajecie podium. Za Ligę budowniczych dostajecie skrzydełka. A za Ligę wyzwań dostajecie koronkę. Nie wiem, czy chyba Dorka jest gdzieś tutaj. Możemy wejść, podejrzeć sobie ranking. O, właśnie. Jest tutaj Dorka. Możemy sobie przejść na profil do Dorki. O, ty Dorka, tu widzę, szaleje z tymi odznakami, kurde. 7 schematów odblokowanych, 6 budowli ukończonych. To jest dzik, nie? To jak wpadnie, to jak dzik w żołędzie. Widzu, i jak widzisz, podium otrzymała Dorka i skrzydełka też otrzymała Dorka. No i tu jeszcze jest taka koronka, która się pojawia za wyzwania. Żeby wyzwanie było ukończone, to muszą brać minimum 3 osoby udział w tym wyzwaniu, nie? Jeżeli nie bierze udział minimum 3 osoby, no to wyzwanie jest anulowane. Także tak, możecie również chodzić po swoich profilach, przechodząc właśnie tutaj na profil, wchodząc załóżmy w expa, czy tam w rankingach, jak będziecie gdzieś się podglądać, to możecie sobie podejść i zobaczyć, ile tam kto ma, jakie poziomy i tak dalej. Za poziomy również dostajecie takie różne ramki. Zresztą ja tu mam chyba swoje konto, tak, widzicie, tutaj ja mam taką ramkę. I to jest ramka za poziom któryś tam. I tych poziomów jest tutaj naprawdę dużo, nie? Co jeszcze wam tutaj powinienem powiedzieć? Wydaje mi się, że to chyba tak wszystko. Jeżeli chodzi o wyzwania, macie ich 80. Znaczy odznaki macie ich 80 za różne rzeczy, nie? Macie tutaj obejrzanych 50 reklam łącznie. To dostajecie odznakę. Za obejrzanych 100 reklam, 150 reklam dostajecie odznakę. 30 dni logowania z rzędu. 60 dni logowania z rzędu i tak dalej, i tak dalej. No tego macie tutaj naprawdę dużo. Macie fajne odznaki, wam porobiłem, żebyście mogli sobie tutaj odblokować. Kurde, nie, no uważam, że ta aplikacja jest naprawdę fajnie zrobiona.
i że będziecie mieli z niej mega fan. No i przede wszystkim nie będziecie już mi jęczeć o to, że Patryk weź daj wnętrze, gdzie mogę pobrać wnętrze i tak jak wszystko będziecie mieli w tej aplikacji, drodzy widzowie. Jeżeli znajdziecie jakiś błąd, tudzież będziecie mieli jakiś pomysł, widzowie, klikacie sobie zębatkę i klikacie sobie zgłoś błąd, tudzież zgłoś pomysł. Po kliknięciu w którykolwiek z tych elementów pojawi wam się tutaj takie okienko, gdzie będziecie mogli opisać mi błąd, czyli na przykład Patryk, jak klikam to się nie dzieje to. Albo jak zgłosicie pomysł, Patryk, zbuduj taki i taki domek, masz tutaj link, wejdź sobie, zobacz i weź go zbuduj, proszę. Jeżeli nie będziecie chcieli korzystać z tej aplikacji, to oczywiście możecie sobie usunąć konto. Bez żadnego problemu usuwacie konto, wtedy wszystko wam znika, wyparowujecie. Jeżeli dostaniecie blokadę ode mnie za coś, to również wam tutaj to zrobię. Że nie będziecie po prostu mogli się zalogować w żaden sposób. No i oczywiście możecie zaprosić znajomego. Tutaj macie reflink i tak jak widzicie, warunek, zaproszony znajomy musi osiągnąć 5. poziom. Wtedy za coś takiego również dostajecie raz, że expa, 2, że nagrodę w postaci czego? W postaci tej waluty w samej aplikacji. Także zachęcam was do zapraszania swoich znajomych, bo dzięki temu będziecie mieli więcej kaski tutaj w apce na odblokowywanie kolejnych schematów i tak dalej, i tak dalej. Kurde, ale się jaram, widzowie, nie? Jestem tak dumny z tej apki, że wy sobie sprawy nie zdajecie. No i tak naprawdę wystarczy, że to skopiujecie i wyślecie do swojego ziomka i on po tym linku będzie mógł już wejść, zalogować się i tak dalej, nie? I jak wbije 5. poziom, to dostaniecie wtedy wy nagrodę i on tak samo może zapraszać swoich ziomków i tak dalej. No moim zdaniem, widzowie, sztos, nie? Jaram się fest, jestem mega zadowolony z tego, że to się udało. Zostawiajcie komentarze, a miałem pokazać jak jeszcze jak zdobywać walutę. Czyli klikacie sobie tutaj i klikacie obejrzyj reklamę i odbierz nagrodę. Dobra, i jak obejrzeliśmy reklamę, to możemy już sobie spokojnie to zamknąć. No i teraz pojawia się ekran celebracyjny w postaci tego, że zdobyliśmy nagrodę i ile tej nagrody zdobyliśmy, no i możemy kliknąć oglądaj dalej. Maksymalnie możecie obejrzeć 10 reklam w ciągu dnia i maksymalnie i jakby żeby tak wiecie, żeby coś tu jeszcze robić, to możecie sobie właśnie w trakcie budowania sobie gdzieś tam te reklamy oglądać na boku, żeby zdobywać te punkty, ale między jednym a drugim musicie odczekać 60 sekund. Dlaczego? Bo tak mi poradziły osoby, które się na tym znają, żeby po prostu wartość tych reklam była sensowna, żeby te reklamy mogły się tam pod spodem załadować i tak dalej. To najlepiej, żeby tam między jedną a drugą reklamą było właśnie te 60 sekund, dlatego tak to jest zrobione. No i punkciki zostały przyznane i mogę iść sobie je dalej wydawać na różne rzeczy. Kurde, ale się jaram. Także lajkujcie sobie to wszystko, widzowie, i tak dalej. No mega. Jeżeli macie jakiś pomysł, co byście chcieli jeszcze w tej aplikacji, to tak jak mówię, tutaj klikacie na zębateczkę, zgłoś pomysł i możecie napisać, że nie wiem, Patryk, chciałbym mieć tutaj gdzieś listę swoich ulubionych jeszcze, albo Patryk, chciałbym mieć tutaj filtr polajkowania, filtr tych projektów, które polubiłem. Chociaż chyba taki jest polubienia. O. Te, które mają największą liczbę polubień. Ale możecie chcieć tutaj mieć, nie wiem, listę swoich ulubionych, nie? I żebym dodał jeszcze funkcję, załóżmy, ulubione i tak dalej. No wszystko to możecie mi zgłaszać. Tutaj właśnie klikając na zębatkę i zgłoś pomysł. Jeżeli będzie jakiś błąd, coś się nie zadzieje, coś się zepsuje, dajcie mi tutaj też znać. Dla osób, które będą zgłaszały jakieś pomysły, jeżeli je wdrożę, będę wam przyznawał dodatkowe nagrody. Ja mam taki panel administratora, w którym mogę wam przyznać jeszcze jakieś dodatkowe nagrody, więc będę przyznawał nagrody zarówno expa, jak i PX, żebyście mogli sobie tutaj to odblokowywać, ale to nie za samo zgłoszenie pomysłu, tylko jeżeli ja ten pomysł rzeczywiście wykorzystam, czyli na przykład, nie wiem, zgłosicie mi Patryk, zrób taką i taką budowlę i ja tą budowlę zbuduję, no to wtedy wam tutaj przyznam jakąś nagrodę za to, że mi coś fajnego znaleźliście. Chyba powiedziałem wszystko. Mam nadzieję, że będziecie się fajnie bawić w tej aplikacji, że będzie wam przydatna. Robiłem to z myślą o was, także jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły, co jeszcze mogę tutaj dodać, to naprawdę używajcie tych formularzy, ja będę sobie to czytał. Aplikacja, tak jak mówiłem, jest tylko i wyłącznie na Androida w chwili obecnej. Dlaczego nie ma na iOS-a? Ponieważ za konto deweloperskie na iOSie płaci się 400 zł rocznie i to co roku trzeba zapłacić 400 zł za to, żeby w ogóle zrobić tam konto, a już nie mówię o całej reszcie, żeby zrobić w ogóle aplikację typowo pod iOS-a. Ile to będzie kosztować? Natomiast na
Androida kosztowało mnie, konto deweloperskie na Google kosztuje 100 zł dożywotnio. Płacę raz i mam to konto deweloperskie na stałe, nie? Więc jakby dlatego, ponieważ koszty były mniejsze stworzenia tego na Androida. No i co, teraz wam się tutaj gdzieś wyświetla również QR kod do zeskanowania i do pobrania. Ja się z wami żegnam. Napiszcie mi jakiś fajny komentarz tam i ocencie fajnie tą aplikację w tym. Bardzo was proszę. Będzie mi mega miło. No i co? Mam nadzieję, że się przyda. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień, bo będzie nowy projekt. A co tydzień będą się pojawiały tutaj nowe projekty w tej aplikacji. Jak nie typowo nowy, to stary nowy. Także zachęcam serdecznie widzowie tutaj do sprawdzania. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, Rapeus i ja. Cześć, za tydzień nowy projekt.